Dzień dobry Państwu, witamy Państwa serdecznie na spotkaniu poświęconym wynikom rocznym grupy ASECO. Na dzisiejszym spotkaniu tradycyjnie przedstawimy działalność naszej spółki za cały rok, również przedstawimy finanse. Na dzisiejszym spotkaniu również gościmy prezesa zarządu Adama Górala, który opowie na temat perspektyw rozwoju grupy. Karolina Żońca, wiceprezes i szef finansów grupy, również opowie o finansach i Marek Panek, wiceprezes zarządu, opowie o działalności grupy. Dzisiejsze spotkanie mamy w dwóch językach. Mamy po polsku i po angielsku. Dla tych osób, które nas oglądają, jest prezentacja po angielsku i też będzie można zadawać pytania po angielsku. Cała prezentacja jest tłumaczona w tej chwili również na język angielski, ale pytania można wysyłać po polsku i po angielsku. Pierw zaczniemy od prezentacji naszej działalności, od podsumowania roku, a w drugiej części jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania i odpowiedzi, ale już można te pytania w trakcie wysyłać i później na nie będziemy próbować odpowiedzieć. Zaczynamy od prezesa zarządu, pana Adama Górala. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo się cieszę, że możemy być razem. Żałuję, że nie do końca prawdziwie razem, bo tęsknię dalej za tymi spotkaniami, kiedy siedzieliśmy sobie w jednej sali i dla nas, ludzi, którzy aktorami nie są, było to łatwiejsze. Tym bardziej witam pojedyncze osoby, analityków, które podążyły za tym moim marzeniem i przynajmniej od czasu do czasu patrząc na nich będę mógł weryfikować, czy to, o czym mówię, jest zrozumiałe. Przychodzimy w bardzo dobrych nastrojach biznesowo. Oczywiście dla ludzi odpowiedzialnych dzisiaj, dojrzałych, to ciężko jest zaczynać od radości związanej z sukcesami biznesowymi, gdy patrzymy na świat. Wszyscy płacimy pewną cenę za wojnę w Ukrainie, myślimy o tym, nasz kraj jest w szczególnym miejscu, więc przez całe lata żyliśmy w pokoju i wszyscy troszkę się niepokoimy, że ten pokój jest zagrożony. Płacimy wszyscy cenę za to, co się dzieje w Izraelu. Oczywiście mamy tam głównie przyjaciół i rozumieliśmy tę wojnę, rozumieliśmy początek, rozumieliśmy reakcję. Dzisiaj się jednak wszyscy martwimy, bo mamy świadomość, że giną ludzie zupełnie niewinni. No i cóż, pewnie wszyscy, jak tutaj jesteśmy razem, również zdalnie, życzymy sobie, nam wszystkim pokoju. Zakładamy, że ten pokój będzie i dlatego mówię takim z dużym entuzjazmem, że moja wiara w nas, w ludzi, którzy w tej firmie działają, jest niesamowita, bo ta wiara jest potwierdzana przez to, co osiągamy. Rok, który przeżyliśmy, ja osobiście uważam za najlepszy. Jak Państwo spojrzycie na wyniki, 16,9 miliarda przychody, EBITDA 2,5 miliarda, zysk operacyjny 1,6 miliarda polskich złotych, zysk netto 483, to ktoś mi może powiedzieć, no co tam nam mówisz, 483 to jest mniej niż 502. Dlaczego to 483 to jest dla mnie więcej? Ryzyka, które myśmy mieli, czyli wojna w Izraelu, która nas dotknęła. 1000 osób z firm zależnych od Formuli musiało uczestniczyć w tej wojnie. Dzisiaj już 600 wróciło do pracy. I to, jak Izrael, nasza Formula i te firmy związane z nią i ludzie tam pracujący to kapitalnie przeżyli, jestem pod wrażeniem. I jeżeli Państwo spojrzycie później na te wyniki Formuli, to zwrócicie uwagę, że jeżeli chodzi o ich walutę, o NIS, to ta firma rosła. W dalszym ciągu nie byliśmy w stanie też rozruszać Słowacji, przywrócić Słowacji do tego okresu przed pandemią. Dzisiaj jesteśmy dużo większymi optymistami. Wydaje nam się, że ta informatyka
dla governmentu, gdzie tam jesteśmy od governmentu uzależnieni, też na nowo stanie się bardzo ważna. Też patrzymy bardzo pozytywnie na Czechy. Biorąc pod uwagę właśnie te fakty, a to pięknie nam wyjaśni Karolina, bo Karolina precyzyjnie udowodni, że nie ma się mnie co dziwić, że uznaje ten poprzedni rok za rok najlepszy. Natomiast to, co jest po prawej stronie tego slajdu, to są podziękowania dla państwa. Ja ogromnie dziękuję moim partnerom, inwestorom, wierzę w tej w tę naszą firmę, bo pomagacie nam osiągać rzeczy niemożliwe. Proszę zwrócić uwagę, że nasze przychody od IPO wzrosły 156 razy w ciągu tych 20 lat, że EBITDA wzrosła 125 razy, że zysk operacyjny 93, zysk netto 483 miliony wzrósł 36 razy od naszego debiutu giełdowego. Cieszę się, że był taki pomysł, żeby to pokazać, nawet ten pomysł nie ode mnie pochodził, ale ta moja wdzięczność dla ludzi, którzy budowali rynek kapitałowy, którzy dbają oczywiście, dzisiaj musimy się zastanawiać cieszymy się z tej wczorajszej już oficjalnej nominacji i z prezesa, który jest wychowankiem tego rynku i wierzymy, że zrobi dużo, żeby powalczyć o tę płynność naszej giełdy, bo to jest pewna słabość, której nie należy ukrywać i trzeba wymyślać. Ale będę zawsze powtarzał, że gdyby nie było polskiej giełdy, to taki jakiś Polak, góral Adam się pojawił i opowiada, że on pójdzie integrować firmy w Europie, to inne rynki nie dałyby na to pieniędzy. Państwo daliście, jestem przekonany, że nie zawiedliśmy, a tak wierzę w też tę naszą przyszłość, zaraz to udowodnimy, bo to nie jest tylko wiara, ona jest poparta liczbami i wspaniałym zespołem, z którego jestem ogromnie dumny. Także dziękuję za to wsparcie, bo zawsze czujemy Państwa życzliwość i dziękuję Wam za tę wiarę w nas. Dlaczego ten sukces? Koncentracja na własnym oprogramowaniu i usługach dla kluczowych sektorów gospodarki. To jest 78 przychodów z oprogramowania i usług własnych. To jest świętość tej firmy. Też wykorzystanie eksperckiej wiedzy dziedzinowej i technologicznej. My naprawdę sprawdziliśmy się w najtrudniejszych czasach, bo to tak jak razem z niektórymi instytucjami godnie przeżywaliśmy bardzo trudny okres pandemiczny, to naprawdę było mistrzostwo świata, przepraszam za tę małą butę, ale myśmy realizowali projekty niemożliwe do realizacji. Moja duma z tej drużyny, która w relacji z państwem odpowiadała za funkcjonowanie naszego państwa, jest ogromna i proszę mi wierzyć, że ona jest w pełni uzasadniona. I oczywiście nigdy nie zejdziemy, nie zrezygnujemy z tych naszych ambicji związanych z akwizycjami i ten kierunek będziemy podtrzymywali, chociaż Państwo też zauważacie, że grupie od pewnego okresu czasu trudniej się kupuje i to trudniejsze kupowanie jest związane z taką prawdą, że na przykład na tych naszych rynkach najbliższych, Słowacja, Czechy, Polska, Bałkany, takich sukcesów jak nasze za dużo nie było. W związku z tym potencjalnych partnerów, a zawsze mówiłem, że jesteśmy zainteresowani przyciąganiem do grupy przedsiębiorców, ludzi, którzy dali dowód, że rozumieją, na czym polega działanie firmy, funkcjonowanie. Tutaj większy problem mamy startup, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Tym startupem jest Nextbank, ale jeżeli chodzi o startupy, o tę drogę dochodzenia do prawdziwego rynku, budowania wiarygodności, to droga bywa tak odległa, że z punktu widzenia ASECO ciekawszym jest projekt zawsze, gdy my przyciągamy kogoś, kto dał dowody, że zna się na biznesie i ASECO potrzebuje, żeby przyspieszyć rozwój tego biznesu. To nasze myślenie doprowadziło do tego, że dzisiaj ta grupa to 33 tysiące pracowników, ponad 87% osób pracujących w ASECO to
osoby reprezentujące działy produkcyjne. Teraz dywidenda. No, znacie mnie Państwo, przeciwnik kredytów, a tutaj przyszedł czas, że ten góral powiedział, no dobra, bierzemy ten kredyt, bo tak istotnym dla mnie, rozumiałem naszych przyjaciół, naszych partnerów, bo wszyscy sobie cenimy tę ich odwagę, inwestycje w energetykę, bo to jest budowa przyszłości, to jest niezwykle istotna dziedzina. No i rozumieliśmy w pełni, że potrzebują to sprzedać. Cieszę się, że razem w bardzo transparentny sposób dokonali. Oczywiście podejmując tę decyzję, to naprawdę mieliśmy wszystko starannie policzone. I ja, czyli ten, który uciekał całe lata od tego kredytu, bardzo świadomie w to wchodziłem. Bardzo się cieszę, że to mamy, bo uważam, że ten fakt, iż dzisiaj mamy do dyspozycji 17,4%, to jest też fakt, który nas mobilizuje, który kazał nam na nowo spojrzeć na naszą firmę. My już mamy takie inwestorskie prezentacje przygotowane od nowa. No, ale przy tym kredycie przyszło podejmować decyzję o dywidendzie. No i tak się z moim zespołem wahaliśmy, czy nie czasem nie przyspieszyć spłaty kredytu, no troszkę kosztem dywidendy, ze względu nawet na backlog, który pokażemy, ze względu na, nie lubię tego słowa w biznesie, bo nie ma pojęcia pewność, ale na ogromne prawdopodobieństwo, że my sobie świetnie z tym dalej będziemy radzili, stwierdziliśmy, że fajnie by było, gdyby nasi akcjonariusze dalej taką bardzo rozsądną dywidendę dostali. Zdecydowaliśmy się wydać 250 milionów złotych, co oznacza, mówimy o tych akcjach, które na dzień dzisiejszy podlegają dywidendzie, 3,66. Mam nadzieję, że dla niektórych to raczej miła niespodzianka, bo tam różne dyskusje na ten temat pewnie na rynku były. Także dla mnie Państwa interes, no, który też, przepraszam tutaj koleżanki i kolegów, jest moim osobistym, bo też zawsze wolę, jak jest więcej niż mniej. To się muszę przyznać. Więc myślę, że w miarę jesteśmy wszyscy zadowoleni. Ta dywidenda jest też potwierdzeniem tego, jak Państwa poważnie traktujemy. Perspektywy rozwoju. Pomimo tego, że dzisiaj ja w szczególności ogromnie żyję hasłami chmura, artificial intelligence i cyber security, to jestem tak dumny z tego, co my osiągamy, jeżeli chodzi o ten nasz podstawowy biznes, czyli tak, świętość, własne oprogramowanie i usługi z nim związane. Budowanie, dalej umacnianie się w sektorach, bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, opieka zdrowotna, energetyka, administracja publiczna. W segmentach produktowych, wszyscy Państwo śledzicie nasz ogromny sukces, jeżeli chodzi o RP. Rafał Kozłowski, który kiedyś mnie zastąpi, kapitalną rolę taką integracyjną spełnia i to jest ta jego kariera w ASECO Enterprise Solutions jest pięknym pomostem do tego, co mam nadzieję w którymś momencie przejmie, bo to też jest budowanie jego pozycji międzynarodowej. On tę pozycję ma, jest rozpoznawalny i tutaj sukcesy są ogromne. Piotr Jeleński w płatnościach, no piękny projekt, pamiętam 12 lat temu, pamiętam nasze dyskusje, zaczynaliśmy prawie od zera. Państwo śledzicie ASE i wiecie, jaki jest sukces. No i tak krok po kroku budowana pozycja w usługach zaufania w ASECO Data System. Też kapitalny zespół w podpisie elektronicznym zajęliśmy świetną rolę. Ja mam nadzieję też, że no będziemy takim dla poczty zdrowym konkurentem. Dzięki temu poczta też będzie lepsza. Będziemy zdrowym konkurentem, jeżeli chodzi o e-doręczenia. I tutaj to, co warto podkreślić, nie robiliśmy niczego, bo myśmy często zaczynali od starych technologii. My mamy piękną historię.
I my nigdy nie podejmowaliśmy, ucieczka od starych technologii polegała na tym, że my razem z klientem przechodziliśmy do nowych technologii tak krok po kroku, fragmentami systemu. I myśmy od tych starych technologii uciekli. I to jest wielki sukces. Nie zostaliśmy narażeni, my inwestorzy, na sytuację taką, gdy ktoś sobie otwiera zupełnie nowy projekt bez klienta i mówi, teraz musicie poczekać, nie martwcie się, ja potrzebuję 3 lata, 5 lat, bo normalnie nawet oszacowanie tego czasu na budowę czegoś nowego bez klienta graniczy z cudem. A później znalezienie w takich dziedzinach, które my reprezentujemy, czyli bardzo wrażliwe, bo to są duże rozwiązania, znalezienie pierwszego klienta graniczy z cudem. I proszę mi wierzyć, we wszystkich dziedzinach my już zapomnieliśmy o temacie, ale to była mądrość i wysiłek tych zespołów i takich merytorycznych, od wizjonerów począwszy, poprzez ludzi, którzy tę sferę produkcyjną obsługiwali. I to trzeba dalej utrzymywać. To jest wielka wartość i te wartości sprawią i sprawiają, że my dokładnie wiemy i jesteśmy pewni, że zajmiemy i już zajmujemy bardzo godne miejsce w haśle chmura, że my też wypracujemy bardzo znaczącą pozycję, jeżeli chodzi o Artificial Intelligence i my też będziemy co najmniej jednym z liderów. Mam ambicje, żeby wokół ASECO właśnie, żebyśmy mogli kiedyś powiedzieć, że jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Zaraz to rozwinę. Jeżeli chodzi o strategię M&A-ową, no to dalej poszukujemy i to nie spoczniemy, Marek jest za to odpowiedzialny, zastanawiamy się, że w tym naszym myśleniu może popełniamy jakieś błędy, może czasem informacji nie mamy i jeżeli tak jest, to my, jeżeli mamy pewne słabości, to my je odkryjemy i my to poprawimy, no bo w dalszym ciągu poszukujemy firm, szczególnie które produkują, mają własne oprogramowanie, które umieją wdrażać to oprogramowanie po to, żeby wzbogacać tę naszą ofertę. Także te ambicje będziemy dalej realizowali. Natomiast jeżeli chodzi o te dziedziny, które w 100% są już przyszłością, będą przyszłością, czyli chmura, no to tutaj osiągnięcia już mamy spore. Jak Państwo wiecie, nietypowa nasza strategia, ASECO buduje swoją chmurę. Projekt ASECO Cloud w Polsce dobrze funkcjonujący. Na razie ASECO Cloud ma 50% mniej więcej przychodów z ASECO Poland, a zaczynało głównie od przychodów z ASECO Poland, a 50% przychodów z rynku. Są klienci, których ściągają, to są zupełnie takie, zupełnie, są bardzo znaczące brandy i bardzo się cieszę, jak ten zespół sprawnie to robi. Definiujemy coraz lepiej swoją ofertę, uczymy się tego od tych wielkich chmur. Zawsze mówiliśmy jednak, że będą sytuacje, którym nasza chmura nie sprosta. Taką sytuację mieliśmy w przypadku Allegro Pay, gdzie pik grudniowy sprawiał, że koszty infrastruktury na ten pik grudniowy podrażałyby naszą usługę, a to jest przecież model subskrypcyjny. No i jestem bardzo dumny z ubiegłorocznego projektu przeniesienia właśnie obsługi Allegro Pay do chmury Oracle'owej. Wspólny sukces, no, jesteśmy też wszyscy dumni, no Allegro to polska firma, kapitalnie zbudowana i współpraca z taką firmą to dla nas przyjemność i dowód z ich strony takiego pewnego szacunku. Kapitalnie zrealizowany projekt w chmurze Google'owej, jeżeli chodzi o karty debetowe w PKO BP. Wspólny sukces. PKO BP też jako jeden z pierwszych polskich banków pokazuje drogę, nie obawiało się tego projektu, uświadomiło wszystkim, jaką rolę będą rozwiązania chmurowe. Też duży sukces. Teraz też jesteśmy blisko realizacji kolejnej partii, jeżeli chodzi o karty kredytowe i mam nadzieję, że gdzieś tam
na wakacjach ukończymy następny projekt. Także z tej współpracy i z dobrych relacji z tymi potężnymi chmurami też się bardzo cieszę. Cieszę się, że mamy ludzi przygotowanych do tego. Jeżeli chodzi o cloud, Józef Klein jako lider, czyli ACE, też realizuje projekt analogiczny. Zespoły są, czyli buduje Słowacja, Czechy, właśnie taką chmurę. Piotr Jeleński jeszcze nie zaczął, ale zacznie, tylko też nie chcemy odwracać uwagi, tam są tak wielkie sukcesy, więc a to troszeczkę jest takiego zamieszania w firmie, że musimy tę decyzję podjąć we właściwym momencie, więc nie wywieram na Piotra jeszcze takiej presji, ale marzy mi się, że kiedyś połączenie tych cloudów w tych różnych miejscach to będzie, nazwijmy to chmura europejska, bo to, że Europejczycy nie mają ambicji zbudowania chmury, to jest błąd. Z całym szacunkiem dla tych potężnych chmur publicznych, ale my, Europejczycy, powinniśmy mieć taką chmurę i my, asekowcy, pokazujemy, że w mikroskali będziemy umieli to zrobić i to będzie porządna firma, dobrze zarabiająca. Dziedzina, chyba wszyscy krok po kroku będziemy pasjonatami Artificial Intelligence, pewnie wśród nas, czyli Państwa obserwujących nas i tych osób, które są ze mną na sali, nie ma osoby, która nie docenia wagi tego tematu. Dla mnie Artificial Intelligence jest dziedziną rozwijaną kilkadziesiąt lat, to nie jest żadne zaskoczenie. Natomiast to, że nastąpiło przyspieszenie, że pojawiły się dzisiaj konkrety, to jest dla mnie też oczywiste. I powaga i waga, jaką nadajemy temu tematowi, jest w grupie ogromna. Oczywiście przez okres tych 2 lat poprzednich, 2022-2023, my założyliśmy, że idziemy troszeczkę chaotycznie, że my w różnych miejscach grupy w miarę możliwości wspomagamy naszych pasjonatów i oni mają w różnych miejscach szukać miejsca dla narzędzi typu Artificial Intelligence. I te procesy dzieją się w wielu miejscach. Marek w sensie informacyjnym to fajnie koordynował, ale w ubiegłym tygodniu podjęliśmy decyzję, że powołujemy zresztą osobę wybitną, bo lidera naszego pionu Business Intelligence, czyli Jarka Bryla, powołujemy na koordynatora odpowiadającego za integrację naszych działań w tym zakresie. Jarek podlega mnie bezpośrednio. To jest początek. Jarek jest dla mnie przedsiębiorcą, więc jeszcze nie nakładaliśmy żadnego kagańca na niego. On za 3 miesiące przyjdzie z koncepcją, która ma spowodować, że te nasze prace tutaj będą jakoś koordynowane. Gdzie będzie nasze miejsce? Drodzy Państwo, rozmowa o AI przypomina mi czas, przepraszam, no, mam trochę tych lat i przypomina mi czas, kiedy zaczynaliśmy budować naszą firmę, czyli lata 90. Dlaczego? Bo ja się musiałem pogodzić, że nie zbuduję bazy, która będzie bazą światową, że nie będę produkował narzędzi programistycznych, czyli muszę iść od tych, którzy mają dużo większe pieniądze, w pewną zależność. I tutaj my, asekowcy, musimy się pogodzić z tym, że będziemy w zależności od tych, którzy dzisiaj konkurują w budowie narzędzi. Ale nasze miejsce jest proste do zdefiniowania. Nasz klient, wiedza ekspercka. Bo narzędzie to nie jest żaden cel. Klient ma dalej szukać możliwości zwiększenia sprzedaży przy pomocy informatyki, ograniczenia kosztów bądź zwiększenia bezpieczeństwa. I my w tym jesteśmy dobrzy. Ten nasz potencjał ekspercki jest ogromny. I my w wielu miejscach czujemy, czego nasi klienci potrzebują. A ucząc się tych narzędzi, bo uczymy się już, będziemy przy pomocy tych narzędzi też zmieniać naszą rzeczywistość wewnętrzną, bo my liczymy, że w którymś momencie my też będziemy
używać tych narzędzi, żeby zwiększać efektywność produkcji oprogramowania. My liczymy, że przy pomocy tych narzędzi my też będziemy doskonalili nasze procesy wewnętrzne, czyli ta sfera back-office'owa i nad tą dziedziną będziemy stosunkowo szybko pracować, bo tutaj nam łatwiej dzisiaj, bo wiecie Państwo, jakie jest ryzyko. Z założenia te narzędzia są niedoskonałe. I jak wewnętrznie my się tam w czymś pomylimy, to my sobie z tym poradzimy. Ale już jeżeli chodzi o relacje z klientem, to błąd popełniony w momencie zabrania tych narzędzi może być ogromną ceną. I my tutaj będziemy na pewno mądrzy, natomiast waga, którą temu nadajemy i wiemy, że, bo ludzie, którzy są zalęknieni przed tym światem, to znaczy przyciągajmy ich do innego myślenia. Bo wróćmy do tych lat, kiedy mieliśmy tych nastraszonych internetem. No i przecież osoby, które nie podążyły, to są osoby wykluczone. Więc dzisiaj niepodążający za tym światem to jest osoba wykluczona. W związku z tym no, nigdy nie będę spokojny, bo żyjemy w czasach ogromnej konkurencji i tak dalej, ale proszę mi wierzyć, że nadaliśmy temu wagę, zdefiniowaliśmy nasze miejsce, mamy już pierwsze osiągnięcia. Nie chcę Państwa tym jeszcze zamęczać, ale przyjdziemy, bo będziemy się tym chwalić, bo cieszę się też, że to jest robione często z tym najmłodszym pokoleniem, a ja uwielbiam pracować właśnie z tymi ludźmi, bo oni nam pomagają budować tę piękną przyszłość. No i kolejna dziedzina, cyberbezpieczeństwo. Krzysztof Dyki prowadzi koncert. Już nie będzie z nami tych osób, które kiedyś tworzyły koncert. Myślę, że dla Krzysztofa jako lidera to jest dobre. Krzysztof jeszcze jest nieszczęśliwy, bo nie jesteśmy zadowoleni z wyników ubiegłorocznych. Płacimy tutaj jeszcze cenę za rynek. Nieświadomość rynkowa jest ogromna. Rynek nie płaci. Jak my analizujemy, bo absolutnie szukamy partnerów, szukamy firm w różnych krajach, które byśmy przyciągnęli do grupy, jeżeli chodzi o to hasło. I proszę mi wierzyć, że to są wszystko firmy małe. W cyberbezpieczeństwie jesteśmy, znowu wrócę, mam nadzieję, że Państwa tym nie denerwuję powrotami do tej historii, ale wrócę do historii, kiedy właśnie mówiono, że jak ja tam zacząłem budować ten software, słuchaj, popełniasz błąd, no żyło się świetnie ze sprzedaży sprzętu. Dzisiaj większość tych, co mówią, że są w cyberbezpieczeństwie, mówią, oni sprzedają sprzęt. Oni chcą żyć ze sprzedaży, z marży, z licencji. ASECO buduje potencjał, jeżeli chodzi o wiedzę ekspercką, jeżeli chodzi o analityków. Bo tutaj sukcesy mamy ogromne. To, co w Togo zrobiliśmy i teraz mamy sygnały właśnie z tego kraju, że chcą iść dalej. Nawet Karolina mi podpowiedziała, czyli ile te 30% w tej firmie, którą wspólnie z Togo, to zarobiło około 1 milion, nie? 3,5 miliona w tamtym roku. W tamtym roku. Przychodów, 3 miliony zysków. I teraz tam jest ożywienie, bo Togo ma ambicje, żeby ten sok był takim sokiem dla państw ościennych. Czy im się to uda, czy to wypromujemy, nie wiem, ale pani minister odpowiedzialna za to jest z nami bez przerwy w kontakcie, chce promować w Afryce świadomość, jeżeli chodzi o cyber security, więc jestem dumny z tego, co zrobiliśmy i teraz wielkie nadzieje wiążemy z sokiem w Rzeszowie. Pan prezydent Rzeszowa był jednym z pierwszych prezydentów w Polsce, który miał świadomość, jaka jest cena za skuteczne zaatakowanie systemów miasta i systemów tych firm, które z miastem czy obsługą miasta są związane. I dzisiaj tam tworzyliśmy przykład. Też dzisiaj budujemy tam miejsce dla naszych analityków, bo były ambicje miejskie, żeby budować zespół analityczny samodzielnie. My nie byliśmy przeciwko temu. Tymczasem naprawdę, proszę mi wierzyć, na rynku mamy w dalszym ciągu garstkę ludzi świadomych, którzy mogą to cyberbezpieczeństwo zapewniać, nie mówię na najniższym poziomie, ale na poziomie 2. i 3. My tych ludzi mamy wykształconych, my tych ludzi też, przepraszam za brzydkie słowo, będziemy wykorzystywali, żeby kształcili następnych ludzi i tutaj to trzeba przetrwać, ASECO to przetrwa, bo
kiedyś będzie się płaciło tylko za tę pracę. Sprzęt będzie dodatkiem. Tak samo jak było. ASECO istnieje, dlatego że ja wierzyłem, że to nie sprzęt, tylko software. I tak samo będzie w cybersecurity. Ten sprzęt jest warunkiem koniecznym, bo proszę mnie źle nie rozumieć, bez niego my byśmy nie mogli tego budować, ale prawdziwa wartość to jest to, co robią analitycy. Oni, śledząc ruch w sieci, są w stanie nas zabezpieczyć, są w stanie wyprzedzić tych, którzy chcą być od nas sprytniejsi. No i to, moi drodzy, to jest to, czym my żyjemy, czym ja żyję. Oddam głos teraz Markowi, a później Karolina nas przeprowadzi pięknie przez liczby i udowodni to, że w tym moje, że 483 jest więcej niż 502. Dobra? Także dziękuję bardzo za uwagę. To już trzymamy kciuki za Karolinę, jak to zrobi, ale pewnie to udowodni. Natomiast ja witam Państwa bardzo serdecznie. Ten mój dzisiejszy komentarz biznesowy będzie pewnie troszkę krótszy niż zwykle, ale no mieliśmy dzisiaj roczne wyniki, czy omawiamy roczne wyniki i chcieliśmy poświęcić troszkę czasu na perspektywy rozwoju i na te nowe obszary, w których działamy i też myślę, zostawimy troszkę więcej czasu niż zwykle na pytania i odpowiedzi, bo spodziewamy się, że z uwagi na obecność Adama może się ich pojawić troszkę więcej niż zwykle. A prawda jest taka, że w tym komentarzu biznesowym pewnie nie będzie wielu różnic w stosunku do tego, o czym mówiliśmy przez 3 kwartały, bo właściwie te trendy, które tam obserwowaliśmy, były widoczne również w 4. kwartale, może z dokładnością do tego, że mieliśmy nietypowe, ważne, smutne wydarzenie w Izraelu w postaci wybuchu wojny i to oczywiście jakiś tam wpływ na ten nasz biznes w grupie izraelskiej miało. Zacznę od takiego spojrzenia geograficznego, czyli te slajdy Państwo dobrze znacie, bo co kwartał je obserwujemy, czyli podział naszych przychodów na poszczególne segmenty geograficzne, w których działamy, to mamy na wykresie kołowym, czyli te 16 miliardów, prawie 900 milionów podzielone na 3 nasze segmenty, czyli segment ASECO Poland, segment ASECO International i segment Formula Systems. Tutaj od razu taki komentarz, który pewnie jeszcze będzie się dzisiaj wiele razy przewijał, a mianowicie duży wpływ negatywny różnic kursowych na nasze wyniki. Tutaj powiem od razu, że ponad 1,5 miliarda nam zabrakło w sprzedaży z tytułu tylko różnic kursowych, czyli inaczej mówiąc, gdybyśmy tą sprzedaż pokazali po stałych kursach z końca ubiegłego roku, to mielibyśmy o 1,5 miliarda więcej. No ale to jest coś, na co wpływu specjalnie nie mamy. Nas natomiast cieszy co innego. To, że jak patrzymy na organiczny wzrost naszego biznesu, co jest jakby najważniejszą sprawą, to obserwujemy mniej więcej 5% wzrost w całej grupie. On oczywiście jest inny w różnych segmentach, ale 5% średnio na całej grupie jest. W Polsce ten wzrost jest najbardziej dynamiczny, bo jak widzicie Państwo, to jest plus 13%. Tutaj nie ma mowy o żadnych różnicach kursowych i z tego się cieszymy. To był naprawdę dobry rok dla naszego rynku polskiego, czyli dla spółek z grupy ASECO działających w Polsce. Podkreślamy finanse jako sektory, finanse, opiekę zdrowotną i energetykę, bo tam te wzrosty były najszybsze. Cieszymy się z sektora publicznego, gdzie realizujemy trudne, duże, wieloletnie projekty związane z cyfryzacją instytucji publicznych i to stwarza nam też perspektywę na kolejne lata. No i cieszymy się z dynamicznego wzrostu sprzedaży w ADS-ie i w ASECO Cloud. To są też nasze spółki, córki, w których mamy 100%, które bardzo dobrze rozwijały się w ubiegłym roku. Segment ASECO International minus 3%, natomiast tam te różnice kursowe są zauważalne, chociaż nie tak bardzo jak w Formuli. Natomiast też pamiętajmy, że tam mamy efekt taki, że sprzedaliśmy spółki duńskie na koniec 2022 roku, już ich w ubiegłym roku nie było, więc to jest jakby naturalny spadek sprzedaży. No i jeszcze parę rzeczy, o których ja później powiem przy okazji
przy okazji komentowania poszczególnych sektorów. No i Formula Systems minus 5%, ale właściwie większość taka zdecydowana, tam pewnie 90% tego efektu różnic kursowych to ma miejsce właśnie w segmencie Formula Systems. Tego 1,5 miliarda to ponad 1,4 dotyczy właśnie Formuli. Natomiast obserwując biznes organiczny w Formuli, te wzrosty są mniej więcej właśnie 5% i właściwie wszystkie spółki. W ogóle Formula miała najlepszy rok w historii, bo jak patrzymy na wszystkie pozycje rachunku wyników w tych ich oryginalnych walutach, to tam są wszędzie wzrosty i można być zadowolonym z tego, co tam się działo. No, zwłaszcza jak weźmiemy pod uwagę 4. kwartał i początek października i wojnę, która się tam zaczęła i te 1000 osób, które poszły do armii, gdzie większość tych osób to były osoby biorące udział w projektach i to w naturalny sposób wpłynęło w jakiś sposób na biznes i spowodowało jakąś taką niepewność. Natomiast no to pomału jakby wraca do normy z punktu widzenia biznesowego i tam jest coraz więcej projektów, nawet projektów właśnie związanych troszeczkę z obronnością, które nam się pojawiły w 4. kwartale. Podkreślamy i przypominamy o naszej dywersyfikacji, czyli podział przychodów na poszczególne sektory, w których działamy: przedsiębiorstwa, finanse i bankowość i instytucje publiczne. Nie chcę tutaj tych procentów omawiać, natomiast to jest od lat nasza siła. Tak? My jesteśmy dobrze zdywersyfikowani zarówno sektorowo, jak i geograficznie. Nie zależymy od jakichś pojedynczych klientów i to z tego zawsze się cieszymy, no bo to sprawia, że nawet jak przez chwilę w jakimś miejscu jest trudniej, mamy jakieś nietypowe wydarzenia, jakieś spadki, to jesteśmy w stanie to nadrobić w innych miejscach i to jest właśnie siła ASECO. Przechodząc do poszczególnych sektorów, w których działamy, zaczniemy od bankowości i finansów. Tutaj na grupie mamy praktycznie podobną sprzedaż jak w ubiegłym roku, ponad 5 miliardów 700 milionów złotych. Największym kontrybutorem jest Formula minus 3%, ale pamiętajmy o tych różnicach kursowych, więc gdyby je jakby odjąć, to mamy tutaj oczywiście wzrosty. Bardzo się cieszymy z tego, co robi Sapiens, bo Sapiens zanotował takie mocne kilkunastoprocentowe wzrosty sprzedaży. Cieszymy się, bo coraz mocniejszy jest w Europie. Dzisiaj 50% przychodów Sapiensa pochodzi z Europy, mniej więcej 40% z rynku amerykańskiego, a tylko 10% z Izraela i to jest coś, co nas cieszy, no bo Sapiens od początku był budowany jako firma globalna i to, co mówię, to jest potwierdzenie tego faktu. W ASECO International mamy praktycznie sprzedaż na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku, co nas cieszy, bo jest efekt różnic, ale też no nie ma tej Danii, która była. Bardzo dobrze radzi sobie ta część ASECO Southeastern Europe, zwłaszcza w tym segmencie właśnie związanym z rozwiązaniami bankowymi. Tam też pamiętajmy, że kończyliśmy takie duże projekty wdrożenia systemów korowych w tamtym roku, więc to były takie, no nie chcę powiedzieć one-offowe, ale takie ekstra przychody w ubiegłym roku. O tym też musimy pamiętać. No i popatrzmy na Polskę. Tutaj mamy bardzo dynamiczny wzrost, 17%, ale ten sektor finansowo-bankowy w Polsce od lat jest bardzo zdrowy. Mamy duży strumień powtarzalnych przychodów z maintenance'u, z rozwoju systemów. No i też prowadzimy nowe, duże projekty wdrażania systemów korowych. Sektor przedsiębiorstw na całej grupie minus 7%, no ale tutaj to jest taki najsilniejszy efekt tych różnic kursowych, bo Izrael mamy minus 8%, on jest największym kontrybutorem. Nie martwimy się tym, bo widzimy, że jakby organicznie ten biznes rośnie również w Izraelu. Duży spadek mamy w ASECO International, ale tutaj mamy dwa efekty. Po pierwsze, brakuje duńskich spółek, które kontrybuowały mniej więcej 50 milionów w ubiegłym roku do tego sektora. No i mamy mocny spadek sprzedaży infrastruktury w Hiszpanii. No ale to jest coś, co obserwowaliśmy przez cały rok, już to komentowaliśmy. W okresie pandemii
Tam były bardzo mocne wzrosty, bardzo dużo sprzętu się sprzedawało, natomiast to jakby w naturalny sposób wyhamowało i to mniej więcej 150 milionów ta sprzedaż jest niższa niż w 2020 roku, 2022 roku, tylko pamiętajmy, że to jest sprzedaż taka nisko marżowa, więc ona jakby w bardzo małym stopniu wpłynęła na naszą rentowność i na nasze zyski operacyjne. No i w Polsce mamy bardzo dynamiczny wzrost przychodów, 22%. To wynika z silnego wzrostu przychodów w sektorze energetyki, w telekomunikacji, w gazownictwie. Pamiętacie Państwo, myśmy kończyli duży projekt w PGNiG-u wdrożenia systemu billingowego. No i to wszystko na to się złożymy. Cieszymy się też ze wzrostów w ADS-ie, zwłaszcza w tym segmencie związanym z podpisem elektronicznym i z usługami zaufania. No i na koniec instytucje publiczne. Tutaj mamy 2% wzrost na całej grupie. Izrael tu jest -1, ale jak odejmiemy różnice kursowe, to tutaj można powiedzieć, że nawet więcej niż ta średnia 5% wzrosły przychody organicznie. Tutaj głównym kontrybutorem do tego jest Matrix, który miał kilka takich dużych projektów rządowych w ubiegłym roku, plus pojawiające się projekty właśnie związane z, nie chcę nazywać wojną, ale z segmentem jakby obronności i oni to nazywają defense, bo od lat zresztą współpracują z Ministerstwem Obrony Izraelskim. Dodatkowe projekty też pojawiły się w TSG, czyli tej naszej spółce działającej właśnie w tym obszarze obronności szeroko rozumianej. W ASECO International +4%, co cieszy nas bardzo, bo to jest troszeczkę już z jednej strony odbudowa pozycji w sektorze publicznym na Słowacji i w Czechach. My tam sygnalizowaliśmy przez cały rok, że tam jest taka sytuacja geopolityczna szczególna. To się pomału odbudowuje. Cieszymy się, bo w ASE mieliśmy taki znaczący wzrost przychodów. Częściowo to była infrastruktura, więc wiadomo, znowu niskomarżowa działalność, ale jednak. No i cieszymy się, że mamy +4, zważywszy też na to, że zniknęło nam 110 milionów, które były w duńskich spółkach jeszcze w poprzednim roku, więc to też trzeba mieć na uwadze. No i w Polsce +7% w tym sektorze, ale tak, sektor opieka zdrowotna nam bardzo dynamicznie rosła i to był kolejny rekordowy rok tego sektora. Już wydawało się, że ciężko będzie pobić to, co było w 2022, bo to był pierwszy raz rekordowy, a 2023 był jeszcze dużo lepszy. Natomiast w tej administracji centralnej, samorządowej realizujemy duże projekty wieloletnie, mamy perspektywy na kolejne lata i cieszymy się, bo wierzymy, że to się będzie rozwijało. No i ostatni mój slajd, czyli ta działalność nasza akwizycyjna. 7 spółek dołączyło do naszej grupy w ubiegłym roku. 3 z nich to jest rynek izraelski, 3 kolejne to jest rynek europejski i nasza grupa ASE, głównie to związane z paymentem, ale nie tylko. No i ta 4. spółka na dole po prawej stronie to jest co prawda rynek europejski, ale spółka kupiona przez naszych Izraelczyków, przez Sapiensa, spółka polska, ale działająca tak naprawdę na rynku skandynawskim. To jest jakby przyczółek, czy kolejna spółka, która będzie pomagała rozwijać biznes w tej części Europy, w której to Sapiens jest coraz bardziej aktywny. Zresztą po akwizycji kiedyś takiej spółki TIA, bardzo znaczącej w Danii, to my tą Skandynawię jakoś bardzo, bardzo mocno eksplorujemy właśnie w sektorze ubezpieczeń. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Oddaję głos Karolinie. Dzień dobry, to ja jak zwykle troszkę o fundamentach, o tym skąd się wzięły nasze liczby. Marek opowiedział dużo o przychodach, które wyniosły 16 miliardów 897 milionów. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że CAGR 5-letni na top line to 12%. Wydaje nam się, że to jest bardzo przyzwoity wynik, z którego można być dumnym. Jeśli chodzi o przychody z oprogramowania i usług własnych, 13 miliardów 218 milionów złotych. Tutaj CAGR 11%.
EBITDA ponad 2,5 miliarda, również trzymany, że tak powiem, CAGR 12%. EBIT non-IFRS podchodzimy 2 miliardy od dołu i tutaj najwyższy CAGR 5-letni 13%, no i zysk netto non-IFRS 531 milionów, 10% CAGR 5-letni. Chcielibyśmy Państwu w związku z tym, że rzeczywiście ten efekt kursów walut i efekt dokonywanych przez nas akwizycji może być trudny do wyśledzenia bezpośrednio, to chcielibyśmy Państwu zacząć prezentować taki bridge między przychodami poprzedniego roku a przychodami tego roku. Stąd pojawił się taki nowy slajd. Przychody 2022 ponad 17 miliardów 370 milionów złotych i to, co podkreślał już Marek, negatywny wpływ kursów walut na górze P&L-a ponad 1,5 miliarda złotych. Natomiast to, co nas cieszy i to, co obserwujemy i co jest prawdą biznesową, to wzrost organiczny w kursach stałych plus 948 milionów złotych na przychodach w grupie. No i dodatkowo prezentujemy efekt netto akwizycji. Marek mówił o sprzedanych spółkach, głównie Dania, i o kupionych w ubiegłym roku spółkach, które kontrybuowały na nowo do tego P&L-a. Ten efekt netto w okolicach 120 milionów złotych dodatni do przychodów, stąd ostatecznie mamy 16 miliardów 897 milionów złotych. I podobne uzgodnienie na poziomie zysku z działalności operacyjnej non-IFRS. Wychodzimy od 2 miliardów, ponad 2 miliardów w ubiegłym roku. Efekt kursów walut znów negatywny, 122 miliony. Pamiętamy o tym, że w poprzednim roku mieliśmy takiego one-offa i sprzedaż nieruchomości, która wygenerowała ponad 13 milionów złotych zysku. Wzrosty organiczne 64 miliony. No i tutaj jeszcze większy netto wpływ akwizycji dodatni, czyli ponad 30 milionów złotych, co skutkuje tym, że zysk z działalności operacyjnej non-IFRS w roku 2023 wyniósł 1 988 milionów złotych. To wszystko oczywiście zagregowane na rachunku wyników przedstawia się następująco. Myślę, że tu warto podkreślić kwartał czwarty. To, na co zwróciłabym uwagę, to poprawa rentowności. My mówiliśmy o tym, że bardzo się będziemy skupiać na tej poprawie rentowności, na tym, żeby gdzieś tam nożyce między rosnącymi kosztami pracy, które były i pewnie pozostaną wyzwaniem dla nas przez zwłaszcza lata pandemiczne, oraz indeksacją przychodów gdzieś tam zawężać. Te efekty są właśnie w tym czwartym kwartale. Ta poprawa rentowności jest widoczna. To jest również związane z tym, że no, pewne projekty, które generowały stratę, są na ukończeniu i po prostu nie kontrybują już tej straty do wyników grupy. Przypomnę, że na poziomie powyżej EBIT-u IFRS-owego mieliśmy w ubiegłym roku istotny wpływ zdarzeń jednorazowych. Stąd jak Adam twierdzi, że rok 2023 był lepszy, to ja się przychylam do tej tezy, bo on biznesowo rzeczywiście był lepszy. W 2022 roku 130, prawie 5 milionów złotych to był wpływ rozliczenia transakcji jednorazowych, w tym głównie sprzedaży spółki w Matrixie IT. No stąd te wyniki pewnie dla porównywalności należałoby o ten one-off oczyścić. No i dlatego biznesowo wydaje nam się, że ten rok 2023 był rekordowy. Jeśli chodzi o to, co się dzieje poniżej EBIT-u, no to powiedziałabym tak, zaciągnięty kredyt na razie w liczbach 2023 zaciągnięty kredyt w Asseco Poland to jest 16 milionów złotych dodatkowego kosztu odsetek. Natomiast nasze spółki też lokują środki swoje, więc taki efekt netto na odsetkach
powiedziałabym, nieistotnie wzrósł koszt obsługi długu w ogóle w grupie. Poza tym stabilny efekt hiperinflacji z ASE. No i to, co nam się udało w tym roku zrobić, to efektywniej skorzystać z ulg podatkowych. To jest taki proces, który dłużej trwa, bo w warunkach, w których funkcjonujemy, uzyskanie pozytywnej interpretacji wymaga 2 instancji w sądzie czasami, ale generalnie udało nam się w tym roku wygrać 5 postępowań i pozytywnie rozstrzygnąć dla ASECO Poland, ASECO Data Systems i generalnie spółek działających w Polsce pewne dylematy związane z wykorzystaniem ulg podatkowych i w związku z tym ten efekt rozliczenia czy korekty deklaracji historycznych w tym roku jest, stąd ta efektywna stawka podatkowa jest niższa. I kończymy ten rok z zyskiem netto przypisanym akcjonariuszom jednostki dominującej 483 miliony złotych. Gdybyśmy mieli rzeczywiście ściągnąć ten efekt one-offów wraz z tym efektem sprzedaży nieruchomości, w poprzednim roku to skończylibyśmy rok w okolicach 470 milionów. Teraz oczywiście mamy tych one-offów niewiele, tam 3 miliony było powyżej EBIT-u, podobny wpływ hiperinflacji, no i dodatkowo te 16 milionów złotych kosztu kredytu, więc generalnie porównywalne liczby to i próbuję tu udowodnić tę tezę, którą... Ona mnie trochę lubi ciągle. W związku z tym 470 milionów to byłby rok 2022 na poziomie netto, a 485 to byłby rok 2023 po tych wszystkich czyszczeniach. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w spółkach, Marek komentował przychody, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, że bardzo przyzwoicie rzeczywiście udaje się albo poprawiać, albo trzymać rentowność w spółkach i w Polsce, ale też szczególnie w Formuli. Tu na uwagę zasługuje Sapiens i Matrix. Obie te spółki miały historyczne wyniki i obu udało się urosnąć przy poprawie rentowności, ale tu znowu mówię o liczbach w walutach oryginalnych, raportowych tych spółek, czyli odpowiednio Matrix to są szekle, a Sapiens to są dolary, natomiast po przeliczeniu na złotówki już efekty są jakie są, więc tak to wygląda. Jesteśmy szczególnie dumni z ASECO Poland, wzrost przychodów. Tutaj myślę, że jakaś tam praca nad rentownością jeszcze też w tym roku będzie. W ASECO Data Systems poprawiony EBIT i w pozostałych spółkach w Polsce powiedziałabym stabilna sytuacja. Tutaj właśnie jest między latami widać ten efekt sprzedaży nieruchomości akurat na poziomie zysku operacyjnego na IFRS, więc tutaj jest to do zdjęcia. Jeśli chodzi o segment rynku ASECO International w ogóle i tutaj myślę, że dużo pytań już gdzieś tam w tle dostawaliśmy a propos rynku środkowoeuropejskiego, to rzeczywiście lepszy biznesowo 4. kwartał w samych operacjach, tu głównie w Czechach. My skończyliśmy taką trudną fazę w tym dużym projekcie, który dowoziliśmy na stracie, o tym mówiliśmy w projekcie ESEL, w związku z tym rzeczywiście dużo lepszy kwartał 4 do kwartału 4 w Czechach. I poprawiona też sytuacja w samej Słowacji. Także mamy nadzieję, że tak jak Adam mówił, to jest takie miejsce, które po trudnym okresie 2 lat będzie się ciągle poprawiało i wróci do takiej, powiedziałabym, naszej normy. Natomiast tu, jeśli chodzi o ten rynek, to zasługuje na uwagę oczywiście ten sektor ERP-ów, który bardzo istotnie kontrybuje i także poprawia swoje wyniki Q4 do Q4. Jeśli chodzi o rynek południowo-wschodniej Europy, to bardzo dobre wyniki w bankowości i w tych rozwiązaniach dedykowanych i stabilnie w płatnościach. Na rynku zachodnioeuropejskim na poziomie przychodów widać efekt, o którym mówił z kolei Marek, czyli ta sprzedaż sprzętu w Hiszpanii mniejsza. Niewiele ona się przełożyła na spadek rentowności, natomiast
natomiast tu z kolei na EBIT-cie, no na IFRS różnica wynika z faktu, czyli spadek rok do roku wynika z faktu, że w wynikach 2022 ponad 10 milionów to był jednorazowy efekt rozliczenia sprzedaży spółek duńskich końcówką roku. W związku z tym, gdyby to zdjąć, to byłoby mocno porównywalnie, co by oznaczało lepszą rentowność. Przez ostatnie kilka konferencji mówiłam Państwu, że prosimy o pewną cierpliwość, jeśli chodzi o nasz cash flow i na tym slajdzie widać, że ta cierpliwość jakby się opłaciła w tym sensie, że zgodnie z przewidywaniami kwartał czwarty to był kwartał bardzo dobry cashowo. W ogóle cały rok 2023, jeśli chodzi o cash flow operacyjny na poziomie grupy, dużo mocniejszy niż rok 2022. Tutaj no, na uwagę zasługuje na pewno segment Asseco Poland, cashflow jednostki dominującej i takie skeszowanie tematów głównie w publiku, które wymagały zainwestowania kapitału operacyjnego, długoterminowe kontrakty rozliczone końcówką roku, stąd ta cashowość na poziomie 142%. Bardzo dobry cashflow też właściwie we wszystkich miejscach, jeśli chodzi o segment Asseco International, czyli do tego wskaźnika 126% przyczyniły się właściwie wszystkie spółki w Asseco International i bardzo dobre też wskaźniki w Formuli Systems, także na poziomie całej grupy wskaźnik konwersji gotówki 117%, więc to pozwala nam być bardzo zadowolonym. To się przekłada na bardzo stabilną sytuację płynnościową całej grupy. No oczywiście w tych liczbach tutaj widać zaciągnięty w segmencie Asseco Poland dług. Mamy w tym segmencie dług netto na koniec roku. Natomiast tak jak mówiliśmy, ze spokojem patrzymy na obsługę tego długu i myślę, że te liczby pokazują właśnie stabilną perspektywę. Dodatni cash w segmencie Asseco International, no i taki powiedziałabym standardowy, zgodny z oczekiwaniami dług netto w segmencie Formuli, też zupełnie bezpieczny, obsługiwany na bieżąco. Państwo wracali do nas często z taką prośbą o to, żeby próbować pokazywać naszą grupę troszkę z innej też perspektywy i prezentować takie ujęcie proporcjonalne, więc adresując tę prośbę, będziemy Państwu pokazywać nasze liczby w tym ujęciu proporcjonalnym od samej góry P&L-a. No dół wiadomo, że jest proporcjonalny już w sensie wyniku netto i chciałabym Państwu zaprezentować te liczby, biorąc pod uwagę efektywny procent w każdej z posiadanych i konsolidowanych spółek. Wyglądają te liczby następująco. Przychody ze sprzedaży to jest blisko 6 miliardów złotych i tutaj, tak jak mówię, mnożymy te przychody efektywnym procentem, czyli dajmy na to, mamy formułę, w której w holdingu mamy 25%, formula z kolei w Matrixie ma tych procent 47, no więc efektywny procent jest w okolicach 11 i efekt takiego przemnożenia na sam dół struktury grupy tutaj jest zaprezentowany. EBITDA na IFRS 906 milionów, no tutaj lepsza rentowność przy tych proporcjonalnych liczbach, zysk z działalności operacyjnej na IFRS 682 i rentowność 11,5%. I zysk z działalności operacyjnej IFRS-owy 600, prawie 18 milionów złotych. Postaramy się w tym ujęciu te liczby już na stałe Państwu pokazywać. No i żeby już dopełnić obrazek tego proporcjonalnego ujęcia i jakiegoś tam szacowania wartości całej naszej grupy, będziemy też prezentować cash netto, dług netto w podziale na segmenty i tutaj mamy ten obrazek na poziomie proporcjonalnie konsolidowanej grupy gotówka netto, a właściwie dług netto to 516 milionów złotych i pochodzi on w niewielkiej części z formuli, no a w znaczącej części z segmentu Asseco Poland, w którym konsolidujemy właściwie większość spółek prawie w 100%.
To, co jeszcze się zmieni w naszym sposobie prezentacji liczb, to poza tym, że będziemy te liczby właśnie proporcjonalnie starać się pokazywać, to chcielibyśmy zaproponować też takie ujęcie podziału naszego PNL-a według grup produktów. Po to też, żeby można było łatwiej odnieść to, co się dzieje u nas do trendów rynkowych, tak jak podają ogólnodostępne raporty. Dlatego podzieliliśmy nasze wyniki już nie tylko na segmenty geograficzne, ale na grupy produktów. I pokazaliśmy tutaj w tym ujęciu proporcjonalne liczby dla grup produktów, które zdefiniowaliśmy w ten sposób, że pokazujemy rozwiązania dla finansów i w tym obszarze mieszczą się rozwiązania dla bankowości, dla ubezpieczeń, dla szeroko pojętego rynku kapitałowego i tutaj mieści się cały Payments ASE. No i oczywiście jest ten jeszcze podział poniżej na segmenty geograficzne, żeby można było to sobie jakoś tam pouzgadniać. Drugą grupą produktową będą rozwiązania ERP i tutaj znowu, tutaj tak naprawdę mamy głównie ten sektor RRP, który dzisiaj jest pokazywany w segmencie AC, ale też te rozwiązania ERP-owe, które mamy na przykład w ADS-ie oraz część rozwiązań z Formuli, które dotyczą tych produktów. Następnie trzecia grupa to są rozwiązania dla instytucji publicznych i tutaj pewnie intuicja podpowiadałaby, że to jest to samo co sektor instytucji publicznych i to jest prawda, natomiast dodaliśmy tutaj wszystkie rozwiązania dotyczące energetyki, dlatego że to na koniec dnia jest bardzo podobny model biznesowy, to jest PZP, to są zazwyczaj umowy fixed price'owe plus jakiś maintenance. Generalnie powiedziałabym, że reżim prawny podobny, w Polsce akurat no to jest, nasi klienci to na koniec dnia są dość mocno zależni od tego wszystkiego, od czego zależny jest cały public, stąd uznaliśmy, że ma sens dorzucenie energetyki do tego właśnie miejsca. Natomiast w pozostałych rozwiązaniach IT będzie podpis elektroniczny, będą rozwiązania dla telekomunikacji, czyli generalnie wszystko to, co nie zmieściło się w kategoriach powyżej. Natomiast z tych przychodów wyłączyliśmy komponenty związane z prostą odsprzedażą infrastruktury i ewentualnie licencji obcych. No po to też, żeby można było łatwiej dyskutować o rentowności poszczególnych grup produktowych. Wiadomo, że na tej odsprzedaży infrastruktury to nie jest nasza korowa działalność, raczej komplementarna do pozostałych i ona marżowość ma średnio dużo niższą niż te 4 grupy powyżej. Jeśli chodzi o to, dlaczego patrzymy z optymizmem w przyszłość, to myślę, że ten slajd wyjaśnia ten nasz optymizm. Jeśli chodzi o nasz backlog w kursach stałych, to rok do roku backlog rośnie 14%. Rośnie we wszystkich 3 segmentach. W segmencie ASECO Poland 11%. Tutaj głównym kontrybutorem jest Public. W segmencie ASECO International 13%, w segmencie Formuli Systems 15%. I to jest taki biznesowy obraz. Oczywiście w kursach zmiennych no ten efekt tutaj też widać, tej wzmocnionej złotówki i ten efekt jest troszkę mniejszy, natomiast mówię, biznesowa prawda to kursy stałe. Na ten moment chyba wszystko ode mnie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Karolinie, Adamowi i dla Marka. Teraz przejdziemy do pytań, ale pierw zacznę od tego, że nie słychać na sali, ale dostałaś oklaski. Dziękujemy za proporcjonalne ujęcie, bardzo pomocnicze w analizie. Także właśnie miałem zapytać. Tak. Bardzo wiecie, ładnie. moi drodzy, to jest konsekwencja tego, że mamy te akcje własne, bo my musieliśmy na nowo spojrzeć, także ja wiedziałem, że to będzie dla nas mobilizujące, ale cieszę się, że jest taka ocena. Fajnie. Po tych oklaskach przechodzimy teraz do trudniejszych pytań, żeby na wszystkie odpowiedzieć. Paweł Szpigel, mBank. Czy wyniki rynku środkowoeuropejskiego w 4. kwartale 2023, czyli ponad 90 milionów PLN na EBIT-cie, można uznać za powtarzalny? Czy zdarzyły się też jakieś zdarzenia jednorazowe, jak na przykład rozwiązanie rezerw?
I drugie pytanie, prośba o guidelines na rentowność zysku operacyjnego w spółce matce. To tak, jeśli chodzi o samo Q4, to tak jak powiedziałam, to jest rzeczywiście obraz poprawiającego się biznesu, natomiast w samym Q4 pojawił się tam efekt z rozwiązania rezerw, on nie był jakoś bardzo istotny, w okolicach 4 milionów złotych, natomiast ten dobry wynik AC to tak naprawdę jest wynik pofakturowania pewnych tematów, które były wstrzymane ze względu na trudną sytuację polityczną na Słowacji. I tak bym odpowiedziała na to pytanie. I drugie, a propos? Drugie było prośba o guidelines na rentowność zysku operacyjnego w spółce matce. Jeśli chodzi o spółkę matkę, to myślę, że tak. Przede wszystkim to guideline'u na przyszłość nie dajemy, natomiast to, co możemy powiedzieć, to to, że no, mocno pracujemy nad rentownością i takie wyzwania, powiedzmy, w budżecie sobie postawiliśmy, żeby starać się tę rentowność poprawiać. To jest trochę trudniejsze pytanie w tym samym zakresie. Czy w 2024 rentowność EBITDA grupy może być istotnie wspierana przez wzrost aktywności związany z zastosowaniem narzędzi AI? Myślę, że to nie jest ten moment, żeby powiedzieć, że istotnie będzie wspierana rentowność przez narzędzia AI. My jesteśmy pewnie dopiero na jakimś tam początku drogi w tym zakresie. Bardzo nasze piony biznesowe myślą o tym, żeby AI wykorzystywać przy produkcji oprogramowania, przy testowaniu itd., itd. Natomiast to jest taki moment rozpoznawania tematu, więc jak Państwo pytają o istotne wspieranie, to odpowiedź brzmi jeszcze nie w tym momencie. Kolejne pytanie. Mocny free cash flow w czwartym kwartale 2023 był spowodowany dużym wpływem gotówki z kapitału obrotowego. Czy ten czynnik może się znacząco odwrócić w 2024 roku? Raczej nie. To znaczy wydaje się, że a właściwie wiemy to, że myśmy mieli słaby cash flow w poprzednich latach i to jest raczej efekt catch-upu, nadgonienia niż efekt przedpłat. Jak oceniacie obecną i w perspektywie najbliższego roku presję płacową na polskim rynku IT? Czy widzicie zwiększoną podaż pracowników na rynku związaną ze zwolnieniami u konkurencji? Wydaje się, że ta presja płacowa troszkę zelżała i to widać w procesie rekrutacji, gdzie nasze HR-y generalnie mówią, że relatywnie łatwiej jest pozyskać pracowników, wypełnić te wakaty. My jesteśmy rzeczywiście spółką, która pewnie jako jedna z niewielu zatrudniała ludzi i to zatrudnienie wzrosło rok do roku, ponieważ mamy nowe kontrakty i rzeczywiście ten proces pozyskania ludzi jest troszkę łatwiejszy, co nie oznacza, że jest łatwy. Rok do roku wynagrodzenie średnie w segmencie Asseco Poland jeszcze urosło i to urosło w okolicach 10%. To było zgodne z przewidywaniem naszym budżetowym. W związku z tym wydaje się, że to tempo wzrostów jest niższe, ale wzrosty nadal są i pozyskanie prawdziwych ekspertów, na których nam zależy, to nadal jest na rynku polskim wyzwanie. Kolejne pytanie. W których obszarach biznesowych, produktowych widzicie swoją szansę w pozyskaniu kontraktów w ramach środków z KPO? Kiedy realnie spodziewacie się przyspieszenia w ogłaszaniu przetargów? Myślę, że środki z KPO to jest temat samorządów, generalnie publika, ochrony zdrowia. Tak, i szkolnictwa wyższego, to są takie miejsca, czyli generalnie można by to zagregować pod pewnie public, no plus jakieś tematy energetyczne pewnie, ale to będzie nas dotyczyło w mniejszym stopniu. Natomiast kiedy się spodziewamy przyspieszenia, no myślę, że jeśli chodzi o przetargi, to nie do nas pytanie, nie? Ale pewnie w drugiej połowie roku. Tak, w drugim półroczu i tutaj bardzo proszę popatrzeć, dlaczego podkreślałem, że ten sok rzeszowski jest taki ważny, bo my na pewno będziemy dzisiaj wspierać wszystkie miasta marszałków, bo ja sobie wyobrażam, że marszałek powinien na przykład budować soki dla urzędów gmin, dla tych systemów, prezydent dla wszystkich instytucji. I tutaj mamy ogromne nadzieje. Oczywiście świadomość w tamtych miejscach jeszcze nie jest wysoka, więc nasz zespół ekspercki będzie to wspierał. Bardzo na to liczymy. Też liczymy na przyspieszenie właśnie, jeżeli chodzi o ADS. Jak Państwo pamiętacie, mamy tam rozwiązania
dla miast. Zrobiliśmy też postęp technologiczny tam ogromny i naprawdę fajne sukcesy. Dzisiaj świetna referencja w Krakowie i też liczymy, że miasta będą umiały wykorzystać. Zobaczymy jak sektor bankowy, bo sektor banków spółdzielczych też, jeżeli chodzi o sferę cyber security, to raczkuje. My też mamy dla nich pomysły. Im się wydaje, że nie mają pieniędzy, więc będziemy pomagać. Nie będziemy Państwa tutaj zanudzać, ale zrobimy wszystko, żeby tych klientów, bo przygotowanie wniosku nie jest banalne często, zrobimy wszystko, żeby ich wspierać. Marek prowadzi naprawdę zespół, który jest bardzo sprawny w przygotowywaniu takich wniosków, w tej pomocy i wierzę mocno, że te nowe środki unijne to będzie dla nas wsparcie, ale zawsze się obawiam, nie liczymy na nikogo, tylko na siebie, więc wolę jak budujemy naszą przyszłość dalej na tej naszej rzeczywistości, bo to traktuję jako coś dodatkowego, ale cieszę się, że to się stało realne. Dla podkreślenia dla tych osób, które nie do końca wiedzą o wszystkich środkach, bo KPO to jest ponad 60 miliardów euro, które wpłynie, natomiast jeszcze również są środki spójności, to jest 70 miliardów euro i z wypowiedzi, które są i z Unii Europejskiej i z naszego ministerstwa, 25% tych środków ma być przeznaczone na te inwestycje, które są związane z innowacjami i z IT. W związku z tym rzeczywiście nasza branża może na tym mocno skorzystać i tutaj widzimy ogromny potencjał. Kolejne pytanie. Jak wygląda proces poszukiwania inwestora na akcje własne Asseco Poland? Czy prowadzicie aktywne rozmowy, spotkania w tym temacie? Czy uważacie, że realne jest znalezienie inwestora po cenie minimum 80 zł w 2024 roku? Nie jesteśmy pod presją. Tak jak mówiłem, opcji kilka. Dla mnie numer 1 dalej jest umorzenie. Temu projektowi daliśmy rok. Karolina prowadzi zespół, który jest przygotowany, bo Państwo dzisiaj widzieliście już fragmenty osiągnięć. Nasz zespół ciężko popracował nad zmianami w prezentacji. To będzie wykorzystane. Pierwsze takie spotkania, które nam pokażą, czy to takie marzenie, że na przykład to 17.4 w celu zwiększenia tej naszej płynności można rozproszyć i znaleźć 20 inwestorów. Ja przepraszam Karolinę, ona zmotywowana i ją denerwuję już na drugim spotkaniu dzisiaj, bo rano ją zdenerwowałem po raz pierwszy, bo mówię, że prawdopodobieństwo tego moim zdaniem nie jest duże. I oczywiście, dlaczego mówię, że nie jest duże? Nie. Jesteśmy niedoszacowani, wierzę w nas nieprawdopodobnie, natomiast mam pełną świadomość regionu, w którym działamy. I teraz ja nie wierzę, że dla inwestora amerykańskiego Polska nie jest miejscem zagrożonym. Oczywiście on nie będzie mówił, wojna jest w Ukrainie, natomiast ja miałem lata temu bardzo interesującą sytuację, a może kiedyś Państwu wspominałem o tym. Był potencjalnie ciekawy partner, że razem budowaliśmy nieprawdopodobną grupę światową. Nasz udział polski byłby niesamowity, ale wtedy był Krym. I my prawie tam byliśmy, to Marek był przy tym. Marcelina nawet w tych spotkaniach uczestniczyła. Przemiłych jest z nami Marcelina, tylko Państwo jej nie widzicie. I my prawie się dogadaliśmy tak wstępnie, oczywiście droga byłaby jeszcze daleka. Później jak wrócili do domu, to napisali: Adam, wybacz, ale u was wojna. Napisałem grzecznie, żeby ani nam przez myśl nie przeszło wtedy, że u nas jest wojna, że może być. W ogóle byłem pozytywny, oczywiście się myliłem. Dzisiaj po tylu latach możemy stwierdzić, bo jednak to była inicjacja czegoś, a Ukraina jest pełną kontynuacją tego. Także przepraszam, ale moja drużyna chce mi udowodnić, że nie mam racji i się będę cieszył, jak mi udowodni. Oczywiście nie wykluczamy również czegoś takiego, bo taki świat, ten, który troszkę nami się interesuje, ma świadomość, że dzisiaj zarząd dysponuje 17 tymi akcjami, 17,4%. I to jest fajny pakiet, bo Asseco jest trudne do kupienia, bo sam kupowałem, więc musiało to ileś trwać.
czy coś, więc ta płynność jest naszą słabością, jak wielu polskich firm notowanych na giełdzie. Także ja nie wykluczam, że jakieś rozmowy będziemy prowadzili z kimś, kto przyjdzie i powie tak, słuchaj, bardzo mnie ten pakiet interesuje, gdybyśmy razem działali, to ja też mogę coś dodać, bo rynki. I tu na przykład my na Zachodzie, pomimo tego, że mamy kapitalny sukces, jeżeli chodzi o RP i Niemcy, mamy wielki sukces, oczywiście w pewnej skali, jeżeli chodzi o naszą portugalską firmę i w ogóle współpracę z Polską, bo to przecież fenomenalna inwestycja. Tak nam się z tymi ludźmi współpracuje, oni tam ze Zbyszkiem Pomiankiem, czyli dzisiaj są bardzo blisko, no bo my byliśmy trochę bardziej innowacyjni i tutaj najbardziej wierzymy, że to będzie, że oni też dodadzą impulsu do tych wielkich osiągnięć produktowych w Polsce. Infrastruktura u nas była, jak Państwo pamiętacie, przypadkowo i tutaj się pomyliłem, bo ja po cichu liczyłem w tej Hiszpanii, że oni nas zaprowadzą z naszym softwarem do niektórych banków, bo sprzedawali do banków sprzęt i się pomyliłem, bo w bankach kto inny kupuje software, kto inny sprzęt, więc ona jest czymś takim nietypowym, ale szanujemy ten zespół ogromnie. I teraz, jeżeli pojawi się partner, w którym przy pomocy którego ta polskość będzie utrzymana i nasza rola i zwiększyłby nasze szanse takie rynkowe, właśnie szczególnie na Zachodzie, to dla nas takie rozmowy będą interesujące. Czyli te 3 wątki będziemy prowadzili, Państwa będziemy na pewno transparentnie informowali. Dzisiaj cieszę się bardzo, że się przygotowaliśmy do tego, żeby nas na nowo promować, że troszkę innym językiem będziemy nas pomagać, że ja nie rozumiałem nigdy Państwa słów, dlaczego mówicie, że my jesteśmy skomplikowani. I tutaj dlatego już robiliśmy te segmenty, czyli Polska, czyli ASECO International, czyli Formula, żeby sobie mówić, że to upraszczamy. Z drugiej strony, bo dlaczego nie rozumiałem? Dlatego, że proszę mi wierzyć, że ta niby skomplikowana struktura jest naszą wielką wartością. Dlatego, że to, że te akcje są porozpraszane, powoduje, że my jesteśmy pilnowani przez wiele miejsc. Gdy akcje są w jednym miejscu, to ja nie lubię takich sytuacji, że u nas ktoś jest wynagradzany nienależnie, czyli on sam ma porażkę. No, Józef Klein, biedny, płaci cenę za to, że jest gorzej. Oczywiście to nie jest związane z naszą mniejszą skuteczną działalnością. To jest związane z uwarunkowaniami, w których mu przyszło żyć. I my go zawsze będziemy wspierali, ale on płaci cenę za to. Gdyby on był na górze w ASECO Poland, on dalej świetnie by zarabiał, dużo lepiej, więc dla mnie utrzymywanie tej niby skomplikowanej struktury to jest przyciąganie dużo większej grupy ludzi do tego, żebyśmy byli skuteczni tak jak dotychczas. Prawda? No i dlatego żartuję sobie, że nie rozumiem, jak Państwo czasem mówicie, że my jesteśmy skomplikowani, ale zespołowi Karoliny tutaj jestem bardzo wdzięczny, że robimy wszystko, żebyście Państwo jeszcze lepiej nas rozumieli. Bardzo dziękuję. Mamy dzisiaj również z nami inwestorów zagranicznych. Mamy drugi kanał po angielsku, gdzie dostajemy pytania. Po pierwsze, dziękujemy za dołączenie niektórych inwestorów tak wcześnie rano ze Stanów Zjednoczonych, bo wiemy, że też tacy z nami są. I po pierwsze, również gratulacje i podziękowania za first, thank you for presenting proportional figures, very helpful. Pierwsza informacja z zagranicy, a teraz przejdziemy do pytań. Can you comment further clarify on the current demand environment? Given your organic revenue growth was about 5%, but your backlog at the fixed rates for proprietary software is growing 14%. It is reasonable to conclude that demand is accelerating.
Second questions, what is your outlook for 2004 and what would you anticipate as a sustainable organic growth to be over the midterm? Ja? Ja. Po Po polsku, bo mamy tłumaczenie. Dobra. To tak, rzeczywiście ten backlog rośnie szybciej niż to, co pokazaliśmy w zaraportowanych liczbach. Natomiast pamiętajmy, że znowu zaraportowane liczby są w kursach zmiennych. Natomiast i w kursach zmiennych backlog mamy gdzieś tam na podobnym poziomie, ale rzeczywiście tak rok do roku, oglądając no tu przede wszystkim segment Asseco Poland i Asseco International, w formuli przypomnę, że tam w zeszłym roku był taki efekt troszkę zmiany koncepcji, jeśli chodzi o prezentowanie backlogu. Teraz już go nie ma i ja powiedziałem, że formula to jest taki back to normal. Natomiast no, optymizmem wieje z Asseco Poland i Asseco International, a w standardzie wieje z formuli. I gdzieś tam to widzimy, tak jak powiedziałam, ten backlog najszybciej, najdynamiczniej rośnie w segmencie publicznym. To są zarówno change requesty u obecnych klientów, jak i albo nowe umowy, albo gdzieś tam zdobycie nowego klienta na tym rynku i stąd to się buduje. Więc no, te liczby nie kłamią i pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość. To drugie pytanie było o Outlook. No to tak jak powiedziałam, nie dajemy guidance'u na przyszłość, bo za dużo jest zmiennych, żeby dzisiaj cokolwiek Państwu obiecywać. Natomiast zarówno backlog, jak i determinacja naszych ludzi i jakieś powiedzmy takie perspektywy na tym rynku pracy, że rzeczywiście ta presja troszkę spada i łatwiej nam pozyskać ludzi, pozwala nam gdzieś tam stawiać sobie cele, jeśli chodzi o poprawę wyników w przyszłym roku, czy w tym roku właściwie. Natomiast, no tak jak mówię, to jest nasza ambicja raczej niż obietnica dzisiaj. Ambicją dla nas jest zawsze rosnąć i dzisiaj właśnie dlatego robiłem wszystko, żebyśmy udowodnili, że 483 jest większe niż 502. I mam nadzieję, że Karolina zrobiła to dosyć skutecznie. I kolejne pytanie już bardziej takie z podwórka polskiego. Jak oceniacie, czy zmiana we władzach ZUS może zmienić proces rozpisywania kontraktów w tej instytucji? Nie, no tutaj, drodzy Państwo, przetargi, pełna transparentność. Mamy konkurenta, który bardzo pozytywną rolę odegrał. Mam ogromny szacunek dla zespołu Comarchu, ale jak Państwo tak spojrzycie z pewnej perspektywy, no to myśmy tę konkurencję troszkę wygrali. Dlaczego? Bo mamy świetnych ludzi. Ludzi po pierwsze świetnie przygotowanych, merytorycznych, ludzi lojalnych, więc ja wierzę, że ZUS ze względu na powagę tej instytucji będzie dalej bardzo mądrze zarządzany i wierzę, że tam będzie duża ciągłość. Backlog tegoroczny pokazuje, że ta nasza drużyna naprawdę ma dzisiaj ogromne fundamenty, żeby dalej się rozwijać. My też mamy przygotowane pomysły. Pandemia nam smutny czas, ale pomogła tak naprawdę tak przyspieszyć proces cyfryzacji, że ZUS stał się jednym z liderów i to jest dzisiaj przez nowe władze podkreślane. Więc miło nam było usłyszeć, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę na opinię pana ministra sprawiedliwości dotyczącą informatyki, że tak ja też nie słuchałem, więc powtarzam moich kolegów, więc przepraszam, jeżeli to nie będzie precyzyjne w pełni, ale że podziękował poprzednikom za informatykę. I my krok po kroku cierpliwie budowaliśmy tamtę pozycję. Absolutnie tam warto przyspieszyć, bo po cichu liczę, że też jeżeli chodzi o nasz wymiar sprawiedliwości, o sądownictwo, przy pomocy informatyki, tam dalej można by było
usprawnić, bo do usprawniania jest wiele. Także wierzymy, że mądrzy ludzie i początki są bardzo obiecujące, bo proszę zwrócić uwagę, że ludzie startujący do konkursów w firmach działających na styku z państwem czy w firmach państwowych, to są ludzie świetnie przygotowani. Tam nie ma przypadkowości. To są ludzie o dużej świadomości informatycznej. W związku z tym prawdopodobieństwo, że te osoby będą chciały z nami współpracować i docenią właśnie naszą wiedzę, jest duże. Dziękujemy bardzo. To było ostatnie pytanie, które dostaliśmy od Państwa. Jeszcze się patrzymy na salę, czy jest pytanie z sali. Oczywiście online, że już było zadane pytanie, ale jeszcze bym dopytał o Izrael. Bardzo silny backlog. Rozmawialiśmy na poprzednich konferencjach, że są te pobory do wojska. Chciałem zapytać, czy w związku z tym, że działacie tam też w tym defensie, czy gdyby te zasoby ludzkie nie były ograniczone, to ten backlog mógł być jeszcze mocniejszy? Czy tam widzicie takie w ogóle ograniczenia? Czy to nie jest to? Wiesz co, to znaczy tak. To ja może tylko powtórzę pytanie, bo pytanie dotyczyło Izraela i dotyczyło backlogu i tego, czy jest taka możliwość, że jeżeli by było więcej zamówień z obszaru obronnego, to czy ten backlog może być jeszcze lepszy? Izraelowi życzymy pokoju. Od tego bym zaczął, tak, bo myślę, że i dla społeczeństwa izraelskiego, ale również dla Gazy, to wszystko to jest niesamowicie trudny moment. Więc najlepiej by było, gdybyśmy z tego tytułu nie rośli. Czas tej wojny pokazał, jak szanowana jest grupa Formula. Bo proszę popatrzeć, 1000 naszych osób poszło do armii. Zaledwie 70% ich płacy było opłacane przez państwo. Czyli przy 1000 osób, tam większość to z naszego Matrixa, który jest firmą usługową, wytrzymanie z wynikami graniczyło z cudem. Więc ja tak jestem dumny z tego, co się udało osiągnąć. To, o czym Karolina powiedziała, że nasze TSG w sumie 4. kwartał, tak? Ta firma, Marek mówił. czy Marek, Tak. przepraszam, że to był bardzo dobry kwartał. To potwierdza właśnie to, że my, jeżeli chodzi o defense, mamy tam bardzo dobrą opinię. Czyli wiesz, życzmy wszyscy, bo życzymy tamtemu regionowi pokoju, prawda? Ale prawdopodobieństwo tego, że ileś rzeczy, których dzisiaj nie oczekujemy, trafi do nas, jest spore, bo dostaliśmy w tym trudnym okresie potwierdzenie, jak poważnie jesteśmy traktowani. Dziękujemy bardzo. Jest jeszcze jedno pytanie. Oczekujecie wzrostu zysków w 2024 roku? Czy biorąc pod uwagę koszty finansowe związane z SBB, Share buyback. share buyback, okay, należy oczekiwać wzrostu zysku netto? Generalnie rzecz biorąc, mówimy o tym, że mamy ambicje poprawiania rentowności EBIT-u. Rzeczywiście nie ma co ukrywać, że koszty finansowania w takim ujęciu rocznym to jest prawie 60 milionów złotych. W związku z tym no, ten efekt to będzie duże wyzwanie, żeby ten efekt nadrobić. Okay, and one more questions from international investors. What explains the operating Co profit wyjaśnia margin decline in marżę Asseco na zysku operacyjnym w 16.8 Asseco to polskim na poziomie 14.2, 16,8 do which offset any operating 14,2? leverage from the 13% revenue growth there. Czy to w jakiś sposób wykorzystuje przewagę 30% wzrostu przychodów? Czy to wiąże się z jakąś strukturalną zmianą? Again. What explains the operating decline in Asseco Poland? Okay.
Generalnie rzecz biorąc, Generally, spadek efektywności operacyjnej w spółce drop in to jest operational kwestia, efficiency in szybciej the rosnących kosztów pracy mother company. niż nam się oryginalnie wydawało i takiego efektu dopiero nadrabiania po stronie przychodów, jeśli chodzi o indeksację umów, to jest jakby jeden efekt, a drugi efekt to jest taki efekt spadku, bo największy ten spadek rentowności to jest spadek na publiku, akurat nie dotyczący healthcare'a, ale tej części publika, która dotyczy właśnie instytucji centralnych i to jest wynikiem tego, że 2022 rok to był taki efekt, no powiedziałabym, dramatycznego wysiłku i tego, o czym mówił Adam, że no podpisywaliśmy wprawdzie bardzo dużo umów, ale ludzie pracowali i ograniczonym zespołem i w ogromnych nadgodzinach, żeby dowieść to, co no było krytyczne z punktu widzenia państwa. Natomiast w 2023 roku tę sytuację decyzją biznesową postanowiliśmy unormować i wzrosło zatrudnienie w tym miejscu. To jest też trochę inwestycja w taką przyszłość tego miejsca. Dobraliśmy tam dość istotną ilość zasobów. W związku z tym siłą rzeczy rentowność tego miejsca musiała spaść i to jest wytłumaczenie tego efektu rok do roku. I ta inwestycja, podkreślamy, została zrobiona z rynkiem, bo ten backlog tegoroczny jest najlepszym potwierdzeniem, bo bez tych ludzi, których tam zatrudnialiśmy wtedy, naprawdę nie dalibyśmy tych celów osiągnąć w sensie realizacji. I to było już ostatnie pytanie od wszystkich, którzy byli online. Bardzo dziękujemy za udział w konferencji. Zapraszamy. Dziękujemy, przepraszamy, jak nie jesteśmy najlepszymi aktorami, ale lepiej byśmy się czuli z wami i marzy mi się, że jeszcze się spotkamy. Oczywiście ja dla państwa zawsze znajdę czas. Mamy tutaj Artura, jego zespół, więc jeżeli macie wątpliwości, pytania, zapraszam. Wszystkiego dobrego. Przede wszystkim, wszystkim życzymy wszystkiego dobrego, tak? Tym, co obchodzą święta wielkanocne, pięknych, zdrowych, pogodnych świąt, chwilę wypoczynku i cóż, po świętach, które są krótkie, do boju. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy już na kolejną konferencję poświęconą wynikom za pierwszy kwartał tego roku. No tak, dziękujemy to wkrótce. bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.